Dziękujemy za wsparcie na Patronite. Kochani, witamy w 24. odcinku Amiga bez ściemy i w poszerzonym gronie i zaczynamy oczywiście od naszego gościa. Przedstaw się. Dzień dobry, nazywam się Marek Wodowski, nick Smarkus G na różnych forach. Okej, mój przyjaciel. Nick Mufa, Rafał Chyła. No i mój przyjaciel. Remigiusz, Remix z Kolasa. Jedziemy. Jedziemy. Ludzie, którzy śledzą amigowe fora, zapewne już się domyślają, kim jest nasz gość. Marek jest człowiekiem, który działa pod emulatorem QEMU, emulując Amigo S4, więc temat naszej dzisiejszej rozmowy to będzie związany właśnie z Amigą nowej generacji, z systemem Amigo S4. No i co? Zaczynaj, Remigiuszu. Drogi przyjacielu, jak się zaczynały twoje początki z komputerami? No niestety takie standardowe, rutynowe pytanie muszę zadać. Moje początki z komputerami zaczęły się od Commodore C64, który dostałem akurat na komunię jako mały chłopiec, więc były to czasy początku lat 90., więc bardzo wcześnie jak umiałem dostać komputer, dostałem go. Bardzo się starałem, trzeba było poprosić rodziców bardzo mocno, żeby coś takiego dostać, bo ceny komputerów w tamtych czasach nie były takie dostępne, jak można powiedzieć teraz, albo nie było rad, albo nic. Udało mi się go dostać. Jak zwykle z komodorami C64 zaczęło się od gier. Pierwszy komputer zawsze zaczyna się od gier. Zaczynało się od gier. Skończyło się na tym, że zacząłem sprawdzać, co w tym systemie jeszcze jest oprócz gier. Więc znalazłem coś takiego jak język BASIC. No i udało mi się po pewnym czasie zrobić parę programów tam z przyjaciółmi ze szkoły średniej, gdzie chodziliśmy na takie jak gdyby kółko informatyczne, to były zajęcia pozaszkolne, jakieś takie proste gry, proste zajęcia. Wiadomo, gry są fajne, ale gry się kiedyś nudzą i trzeba ten komputer było wykorzystać do jakichś lepszych rzeczy. Może nie jest to jakaś fenomenalna rzecz zrobić jakiś program w BASIC-u, ale jak dla szczeniaka, jak można powiedzieć, no to było bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz. Commodore 64 po pewnym czasie zaczęło być maszyną, która już nie wystarcza, bo na zakręcie historii pojawiła się Amiga. Amiga ze swoim fenomenalnym obrazem, fenomenalnym dźwiękiem, pobijała oczywiście wszystkie inne dostępne komputery PC-ta, w to wliczając, z brzęczkiem, z grafiką, którą nie dało się oglądać praktycznie do niczego, z dostępnością gier, z wszystkim. Ale jeszcze tylko dodaj, gdzie zobaczyłeś po raz pierwszy Amigę. No to tak jak wszyscy. Nie było reklam w telewizji, zawsze się oglądało przyjaciół, więc kolega, jeden znajomy miał. Oczywiście szok na tamte czasy. No można porównać to tak, jak gdybyśmy odpalili teraz PlayStation 2, stare wyciągnięte z szafy, i odpalić teraz PlayStation 5. No tak. Grafika całkowicie inna, muzyka całkowicie inna, więc wyglądało to fenomenalnie i zachęcało do tego, żeby ten system, komputer, system to już sam w sobie, ale komputer, żeby kupić. A pamiętasz, jaką grę pierwszą zobaczyłeś na Ami? Super Frog. To standardowo. To od razu z grubej rury. Od razu z grubej rury. To był na pewno Super Frog. Znaczy, obstawiam, nie jestem w stanie powiedzieć, bo to było 30 lat temu, ale wydaje mi się, że to był Super Frog. Na pewno jakaś gra od Team 17, albo jakiś Project X, albo jakiś nawet Alien stary, ale chyba one wyszły później, nie pamiętam dokładnie daty, ale na pewno to był chyba Super Frog, bo to tak do teraz ten Super Frog tak się ciągnie. Tak. To jest gra, która jak gdyby ciągnie się za nami. Ale twoja Amiga pierwsza, bo słyszałem, że to nie była 500. Nie, moją pierwszą Amigą była Amiga 600. Akurat udało mi się ją kupić po namówieniu mojego taty, długim namawianiu, żeby ją kupić. Oczywiście tam były różne preteksty, do szkoły potrzebujemy, takie rzeczy, ale udało się kupić.
I była to Amiga 600, tak jak wspomniałeś, bez dysku, bez niczego goła. Była chyba z rozszerzeniem, znaczy na pewno była z rozszerzeniem, bo standardowe Amigi 600 miały 1 mega, a ja ją od razu kupiłem, to ona miała 2 mega. No i tak jak z Commodore, najpierw były gry, ale trzeba było się zainteresować, co w tym systemie, co ten komputer ma do zaoferowania oprócz samych gier. No i oczywiście Workbench, oczywiście wszystkie programy związane z Amigą kultowe do teraz, na przykład ProTracker. Skala oczywiście, no ale skala na dyskietkami to była masakra, żeby w ogóle ją odpalić. Trzeba było... Pamiętam. Przejść męczarnię, ale najgorsze było to, żeby na takiej skali odpalić, zrobić taką wersję swojej prezentacji, żeby ją odpalić z tej dyskietki. Trzeba było ją okroić z wszystkich bibliotek, które były dookoła, żeby tam coś w ogóle się wyświetliło, jakaś muzyka albo coś. Ale nie przedłużając za bardzo, bo wstęp jest o komputerach, to 600 bez twardego dysku zaczęła być taka jak gdyby pies bez kulawą nogą. Czegoś jej brakowało, coś trzeba było jej dodać, więc dysk twardy, gdzie wszystkie dane, wszystkie gry już wtedy praktycznie, nawet nie wiem czy Super Frog już był w wersji instalacyjnej na HD nawet wtedy. Chyba był. nie. Nie Mi się było. wydaje, że nie. Znaczy, Ale potem okej, były te no. nieoficjalne instalery, jeszcze tam przed WHDO Load Tak? był ten JST i tak dalej. Rzeczywiście, był JST. Tak. Mhm. A jak miałeś więcej RAMu, bo tak na standardowej 600 to mogło brakować RAMu, ale z To tymi nie. 2 megami to już mogłeś tam powalczyć z tymi grami, nie? No tak, no ale 600, a 500 to jest to, że 500 była bardziej kompatybilna z całą demosceną, no bo demoscena na 500, tam były problemy, state of the art. No tam na był przykład też nie witało, Kickstart niekompatybilny, nie? Tak. Kickstart trzeba Były było tam- mieć dyskiem do twardego dysku też specjalny. Tak, bo ja oczywiście kupiłem 600, jak wspomniano, czasami na różnych forach z Kickstartem chyba 37299, który nie współpracował z twardym dyskiem. I tak, historia zaczęła się taka, że trzeba było dołożyć ten twardy dysk. Udałem się do serwisu lokalnego, tam u nas w Zabrzu, bo jestem ze Śląska, gdzie powiedziano, że zamontują mi dysk i wymienią ten Kickstart. No okazało się, że 600 ma mieć 2,5-calowy dysk, został zamontowany 3,5-calowy dysk. To jest w sankach. sztuka. To jest po prostu fenomenalna opowieść i tak bym chciał zobaczyć 600 z 3,5-calowym wewnątrz. Ona miała takie specjalną szynę zrobioną, ona była zamykana wszystko, ale było widać, że coś z niej wystaje, coś jest. Nie wiem, Ale to wystawanie to było od spodu czy od boku? Nie, z boku. Myślę, że jak ktoś by to opatentował, to było chłodzenie do dysku. Myślę, że na tym dobry interes by zbił. To dobry patent był. Szkoda, Bo ja że tak sobie pomyślałem, No. że oni wymyślili patent, że dysk włożyli tam pod klapkę, nie? Ale Nie, ja bym ale przecież nie, w 600 nie było klapki. zamiast stacji Nie. dyskietek, ale też niepodobne. Nie, No właśnie, gdzie oni to włożyli? A słuchaj, No. bo jaki to był wielki dysk, pamiętasz pojemność? O kurczę, 20 mega? Dobrze kojarzę. To był bardzo mały dysk, wtedy takie dyski wchodziły. Musicie wziąć pod uwagę, że to było 30 lat temu. Ja też nie mam tego komputera, bo jak powiem później trochę historii, to co się z nim stało, to też jest trochę ciekawe. I mogę nie kojarzyć, czy to było 20 czy 40, ale był zamontowany. Pamiętam go do dziś, jak był zamontowany, jak działał na standardowym zasilaczu. No i działał. Spełniał swoje podstawy. Po wymianie Kickstartu wszystko działało. Oczywiście też do tej 600 trzeba było dokupić sampler, ale udało mi się go zdobyć, bo ProTracker bez samplera nie ma opcji, żeby działał, więc tam jakieś moduły się tam robiło, a samplerem się zgrywało różne rzeczy. Do teraz też pamiętam, szukałem jednego wokalu, żeby zgrać i szukałem płyty CD i znalazłem coś takiego jak Coronad Rhythm of the Night i tam był ostatnia chyba piosenka, 4, była a cappella, gdzie śpiewała pani i można było sobie tam oczywiście samplerem zgrać i dołożyć różne tam swoje magiczne rytmy albo przeróbki i robić. Więc ProTrackerem też się robiło i też się bawiło. No i co tam jeszcze na Amidze? Wszystko standardowe, granie, zabawa z systemem, trzeba było jakoś ten system, jak już jest komputer i trzeba było go jakoś zobaczyć, bo od środka działa, jak to wszystko Upiększyć go. Upiększyć, też.
No, minęło tam parę lat, potrzebowałem inny komputer trochę, bo ja bardzo się fascynuję systemami operacyjnymi i to jest końcówka lat 90., gdzie ja bardzo zainteresowałem się Linuxem, a no, da się go odpalić, że chyba na 1200, no, na pewno się da na 1200 odpalić, na 600 nie wiem, czy się dawało odpalić albo coś, no ale potrzebowałem inny komputer też do szkoły, do różnych rzeczy, wiadomo, Windows wtedy też wchodził, no i kupiłem jako drugi komputer PC-ta. No, Amiga po pewnym czasie jakoś tam odeszła jak gdyby w zapomnienie, bo wiadomo, wszyscy teraz wokół mieli jakieś tam PC-ta. Historia z PC-tem skończyła się i z Windowsem, znaczy z samym PC-tem nie, z systemem Windows skończyła się w ten sposób, że był sobie taki jeden wirus, to nazywał się, jak dobrze pamiętam, Czarnobyl, który wyżarł mi całą kość BIOSu, więc nie dało się go uruchomić. Więc od tego momentu stwierdziłem, że bye bye Windows, trzeba się zająć innym systemem, no i od tego momentu zacząłem używać Linuxa. Później oczywiście przyszedł Mac OS, też oczywiście mam taki komputer. No a Amiga wylądowała jako część wymienna do PC-ta. Ciężko mi to przełknąć teraz i bije się w pierś, że to No zrobiłem. tak, bo jesteś na Amiga bez ściemy. Jak to ktoś tak bluźnić może? Kargul, leć. Została wymieniona na giełdzie komputerowej w Katowicach. Ta magiczna 600. Pan ją zobaczył, to nie wiem, no. Zobaczył chyba jakiś kosmos, ale od razu bez No, żadnego... jak z tym 3,5 calowym, to na pewno kosmos zobaczył. Marzyłem wtedy, żeby kupić kartę 3DFX. Ona też wtedy swoje pieniądze kosztowała i udało... Po 1000 zł wtedy pewnie kosztowała. No tak, no ale była tańsza niż używana Amiga. No powiedzmy sobie, po lat 90. Amigi już tak nie kosztowały tyle, co teraz. One kosztowały... Tak. Nasze 600, nie? No. No i na 3DFX-a ją wymieniłem. No, moja historia z Amigą jeszcze się nie skończyła. Ale musiałeś dopłacić, czy nie? Czy Nie, po prostu 1 do 1? Nie, on zobaczył tą Amigę, już dobrze, ciach, jest 3DFX, do widzenia. O, to mnie szokowałeś. A to rzeczywiście musiał zobaczyć, mówi, kurde, Amiga 600 z 3,5 calowym dyskiem, ty gościu, wiesz, jadę na Marsa, nie, lecę. No tak, i tak się skończyło. No co tam jeszcze z systemów operacyjnych amigowych? Aha, Amigę jeszcze mam do teraz, Amigę 500. Moja narzeczona ją miała i jeżeli po ślubie, mam ją cały czas w szafie. 500. Wiedziałeś, kogo Ma tam posagiem drobny problem. wziąć. No właśnie, chciałem to powiedzieć. Znaczy, jeżeli by tego nie... Mam nadzieję, że tego nie będzie oglądać, ale to może była główna przyczyna. Dobra, skończmy żartować, bo chyba jutro nie będę miał obiadu, jak to zobaczy. Ale no 500 mam, służy mi, trochę tam modulator szwankuje, musiałbym się ją trochę zająć, ale działa cały czas, joysticki działają. I jeszcze taka historia z tą moją... Joysticki działają. Tak, wszystko jest. Historia jest taka, że moja żona bardzo lubi Dynę Blaster. Motyw jest taki, że czasami odpalamy tą Amigę i chciała sobie pograć i dyskietka się zepsuła. No, na jednym z portali amigowych dała ogłoszenie, albo to było nawet na portalu albo na Facebooku, że potrzebuje taką grę. Jeden amigowiec, nie wiem dokładnie jak się nazywał, ale chciałem mu serdecznie podziękować, zrobił jej kopię na dyskietce, wysłał i to wszystko za darmo. Pozdrawiamy tego jego mościa. Pozdrawiamy. Mam tą dyskietkę, jest chroniona, zapakowana, znaczy ona by mi Dla bezpieczeństwa zrobiona. Okej, no ale dobra, bo rozumiem, że po tej Amidze był Linux, natomiast jak to się stało, że zainteresowałeś się Amiga OS 4? Jak ktoś używał Amigi, to zawsze można powiedzieć tak, że zostaje z tym światem amigowym, więc pewne rzeczy zaczęło się śledzi się dalej, no tak to można powiedzieć. Więc śledziłem premierę pierwszych Amig nowej generacji, systemu 4, 4.1, Final Edition, ale zawsze jest tak, że są jakieś priorytety do kupienia komputera i do użytku. No, wiadomo, Amiga to jest hobby i czasami nie stać osoby, żeby kupić drugi albo trzeci komputer do tego, żeby do spełnienia swojego hobby. I nigdy nie było mnie stać, żeby kupić tą Amigę. Ale zdarzyła się taka historia, że wyszła emulacja QEMU, która się rozwinęła, można powiedzieć, przez rok, że
można uruchomić system Amiga OS na emulacji maszyny, na przykład Amiga x86. SAM, że można po prostu uruchomić i tak zainteresowałem się na nową Amigą i Amigą nowej generacji. Okej. Okej, Mufa, jedziesz? No więc ja też zainteresowałem się QEMU, ale to tak w celach poznawczych, no bo jak wiesz, mam sprzęt realny i gdzieś tam kilka miesięcy temu, chyba ponad pół roku temu nawet recenzowałem ten emulator. No miałem tam swoje jakby spostrzeżenia na jego temat, no ale nie śledzę od tego czasu, nie używam, więc chciałbym się spytać ciebie, czy ten emulator zrobił jakieś postępy, czy nastąpiły jakieś znaczące zmiany w ciągu ostatnich miesięcy w QEMU? Co powiesz na temat rozwoju tego emulatora? Nie wiem jaką, znaczy to było chyba, jak dobrze pamiętam, we wrześniu, jeżeli testowałeś tą wersję QEMU. Na początku ta emulacja miała problem z systemem SFS. On nie zostawał pierwszą emulacją, jak gdyby, która już była od 2019 roku emulacją Amigi OS, maszyny Amigi, że można było uruchomić Amigę OS, to był SAM. Ona jest od 2019 roku. Ona działała strasznie wolno w porównaniu z WinUAE. WinUAE wygrywało w tej kwestii i nikt się nią nie interesował. Tak samo gdzieś chyba 3 lata temu wyszła pierwsza wersja maszyny emulującą Pegasusa, gdzie można było uruchomić MorphOS-a, ale nie dało się uruchomić jak gdyby samego systemu. Tak jak wspomniałem, rok temu tam zostały pewne problemy rozwiązane. Tam zmiana jak gdyby emulowanego standardowo procesora umożliwiła to, że system plików działa. Od września zmieniło się to, bo chciałem tak nawiązać, jak to się wszystko zaczęło, więc skończmy teraz jak gdyby od tego momentu, który testowałeś. Od wrześniu wyszła wersja QEMU 8.1, gdzie tam już poprawiono na przykład rzeczy związane z montowaniem partycji znaczy w katalogu jako jak gdyby z samego dysku. Tam jest ograniczenie do 500 MB, ale można sobie na przykład fajnie wymieniać niektóre pliki startowe. Poprawiono też oczywiście stabilność, karta dźwiękowa. Do tego doszła nowa emulacja nowej maszyny. Ona działa tak samo szybko jak Pegasus, to jest Amiga 1 XE. Ona w odróżnieniu od Pegasusa jest o tyle lepsza, że ona nie ma problemów z wyświetlaniem, jakby to powiedzieć, grafiki z biblioteki SDL. Czyli wszystkie gry praktycznie, które są dostępne teraz na OS 4, no OS4 Depot albo gdzieś, które były kompilowane wcześniej statycznie, mogą źle wyświetlać obraz na emulacji Pegasus. Na emulacji Amiga 1 XE nie ma tego problemu. Więc jeżeli ktoś by chciał teraz sobie fajnie zaemulować jak gdyby maszynę, na którą można uruchomić system Amiga OS 4.1 Final Edition, to polecam nie Pegasusa, tylko Amiga 1 XE. Tam powinno wszystko działać. Proces instalacyjny nie poprawił się od tego momentu, więc jeżeli przeżywałeś jakieś tam problemy, że trzeba było coś tam dogrywać, tu zgrywać, beboty dodawać, różne rzeczy, żeby się to inaczej botowało, dalej to zostało. Najłatwiejszą emulacją, która od najnowszego QEMU 9 działa zdecydowanie lepiej, jest SAM. Tam praktycznie tylko mamy, jeżeli kupimy legalny system, ja mam akurat, mogę się trochę pochwalić, ewentualnie skorzystam. Ale fajnie. Taki hobby. Tu mamy Amigę 1.4.1 na Pegasusa, tu mamy na SAMa, a tu mamy na... Takich gości uwielbiamy. Jeszcze nie, bo tutaj mamy coś klasycznego. Jeżeli chcemy coś uruchomić sobie klasycznego na Amidze OS 4.1, co da się zrobić, no to też potrzebujemy system. No to oczywiście też kupiłem, no i podstawa wszystkiego na Amidze 4.1, czyli ten software też trzeba było kupić. Oczywiście to nie jest wersja ostatnia, więc jeżeli ktoś by chciał sobie zaemulować Amigę, może kupić wersję 1.6. Ona nie ma sterowniku do najnowszych kart graficznych, ale to w emulacji nie jest potrzebne. Całe oprogramowanie, update'y, wszystko jest dostępne i całe biblioteki. Więc sumując, zmieniło się dużo i zmieni się trochę na lepsze. No, są problemy, ale zawsze można zapytać na forum,
obojętnie gdzie, jeżeli ja gdzieś natrafię albo ktoś, myślę, że odpowie i pomoże, żeby to Okej. To teraz ja mam pytanie do ciebie, przyjacielu. Tak trochę z innej beczki i trochę chyba zmienię charakterystykę tutaj. Dlaczego QEMU, a nie prawdziwa Amiga? No myślę, że odpowiedziałem Cena. w tym temacie. Potrzeba i cena. Jeżeli Amiga nowej generacji miałaby porządną przeglądarkę, porządne rzeczy, które można byłoby używać, byłby takim komputerem jak gdyby zamiennym. A teraz jako hobby jest jako komputerem którymś tam. I cena tego hobby dla mnie jest nieosiągalna. Po pojawieniu się ostatnio Amigi Tabor, 1222? Mhm. tak, ceny X5000 poszły w górę, więc sam Tabor jako tako dostępny jest chyba w $1700 w całym pudle, jak gdyby można powiedzieć. Płyta chyba kosztuje 1300, jeżeli dobrze tam wyczytałem. 1100, ale to i tak To jest drogo. 1100 chyba kosztuje nowy sam. On jest tańszy Nie, trochę. tam chyba kosztuje mniej niż 1000, ale dobra, mów, a ja będę sprawdzał, a ty mów. No możesz Dobra. weryfikować, bo ja nie pamiętam, ale wiem, że sam ten nowy kosztuje troszkę taniej. On jest dostępny chyba na Cubie, nie pamiętam, ale chyba jest tańszy. Na pewno, nie? Tak, on tam jest dostępny. No i wracając do pytania, dlaczego nie? No cena. Nadzieją wszystkich tych, którzy na przykład jak ja lubią system teraz Amiga OS 4.1 Final Edition, był Tabor. Cena jego miała być na początku, jeżeli dobrze się kojarzy, gdzieś $400-500. Tak, 400 euro. Mhm. Euro, przepraszam. Ja naprawdę na to też czekałem, nie? Więc dlatego do dzisiaj też nie jestem posiadaczem Amigi nowej generacji. No, ceny niestety nie są, może dla portfeli takich Amerykanów są ok, ale dla naszego portfelu, przynajmniej dla mojego, nie. Dla mojego też nie. A ja Nie to do tylko przegrania. uzupełnię. Sam kosztuje teraz 889 euro, a goła płyta Tabora kosztuje 1200 euro bez 1 euro. Natomiast No i dla mnie to jest za dużo. tak, A ja mówiłem o całych a pudłach, czyli całe cały pudło system. kosztuje 1600 euro, tak. Czyli no nie jest tanio. No nie jest tanio, niestety. Ale system jest tego warty, żeby się się z nim zapoznać. Może, bo są ludzie, którzy po prostu stać ich na to. Jeżeli im się podoba, chcą, nie ma problemu. Jeżeli nie mają zasobów finansowych, a chcą poznać system, to QEMU jest fajną alternatywą. Znaczy, wiesz, też myk polega na tym, że mnie niby na to stać, ale ja wolę te pieniądze wydać na narzędzie, które będzie dla mnie pracować, albo z czym będę miał, a nie stricte hobby, tak, że odpalę je, nie wiem, w niedzielę i sobie popatrzę, nie? No i tutaj ta cena zabija jakby mój argument, nie? No tak, ten argument też jest przytaczany na niektórych forach. Dlaczego na przykład ludzie kupują nowe telefony, a nie kupują najnowszego Tabora albo coś. No ale z telefonu korzystamy, to jest nasze narzędzie pracy, na tym robimy wszystko, a komputer Amiga jest nowej generacji jest fajny, tylko że brakuje mu podstawy przeglądarki. Jeżeli miała porządną przeglądarkę, Dokładnie. można by było nawet tak, rozmawialiśmy przed nagraniem, uruchomić podstę, różne rzeczy można by było na tym zrobić. Niestety Ale nie. jeszcze dodam od siebie, chłopaki, że gdyby taki laptopowy taka Amiga laptopowa powstała i nawet niech 6 koła kosztuje, nie? Ale z przeglądarką, to ja bym ją od razu kupił, nie? I sobie tam leżał, Netflix w tle leci, ja sobie tu sprawdzam swoje tematy. No jakiś Gitara, laptop nie? powstaje na PowerPC, ale powstaje tak ślamazarnie, jak powstawał Tabor, więc zobaczymy. Znaczy na PowerPC już nie ma co robić, bo PowerPC już umarło, nie? No ale Więc powstaje, to też jest- no wiesz co, teraz może coś niepopularnego powiem, tak wątek poboczny. Wątek poboczny jest taki, że no, wojna nigdy nie jest dobra, ale każda wojna ma jakieś mimo wszystko, pomimo wielu minusów, plusy i prawdopodobnie w wyniku tej wojny na Ukrainie stało się to, że
PowerPC jakby jego żywot został wydłużony, bo kupę sprzętu wojskowego bazuje na tym PowerPC i generalnie procesory, na przykład procesor do tego laptopa, który tam jest tworzony, to on miał zakończyć swój żywot w 2027 roku. Ten chyba procesor do Tabora tak samo miał przestać być produkowany i przestać być dostępny, a tu nagle ni stąd ni zowąd w ostatnich miesiącach NXP przedłużył żywotność i dostępność tych procesorów i teraz zapowiadają, że dostępność tych procków będzie aż do 2035 roku. Oczywiście to żaden honor w 2035 roku używać procka, który został wprowadzony gdzieś tam w 2012 do produkcji, więc to oczywiście nie ma się czym chwalić. Niemniej prawdopodobnie tak przypuszczam, że z powodu wojny jakby ten żywot linii PowerPC został przedłużony o kilka lat, więc jeszcze dostępność procków będzie. Ale to tak. Czyli uwaga, wtrącę się, czyli te wojenki między amigowcami to jednak, kurde, PowerPC. Żartuję oczywiście. Dostępność procesorów dostępnością procesorów, tylko trzeba oprogramowanie. Tak. Konkurencyjny system na niektóre komputery z Amigą OS 4.1 MorphOS ma dobrą przeglądarkę. To trzeba ukłony, szacun, bo to wszystko działa tam fajnie. Jeżeli była taka przeglądarka na Amiga OS, myślę, że dostępność procesorów można jeszcze wydłużać, wszystko by działało. Ona jest na MorphOS, ona jest uaktualniana. Z tego co wiem, można tam odpalić klienta pocztowego Gmail, wszystko działa. Nawet któraś osoba chwaliła się chyba na PPA, że dała tam jakiś sprzęt osobie, która tak codziennie nie korzysta z komputera, ale wiadomo, strony albo coś. I ona jest do teraz zadowolona, że z tego MorphOS-a, z tą przeglądarką korzysta. Więc jedyną bolączką aktualnie, wydaje mi się, dla Amigi nowej generacji jest to, że nie ma przeglądarki. No tak. Tak, ale wróćmy jakby tu do twojej działalności. Do źródła, tak. Powiedz mi, jakie projekty stworzyłeś dla Amigi OS 4? W zasadzie głównie chyba przenosisz soft. Wiemy o choćby ostatnim porcie Canon Fodder, czyli Open Fodder. Wiemy o emulatorze Segi Degen, ale były też inne programy, więc powiedz coś o tym. To tak, moja przygoda z Amigą 4 OS 4.1 Final Edition, obojętnie jakie emulacje, zaczęła się od tego, że po pewnym momencie używania na przykład na Pegazusie było problem z biblioteką na przykład SDL, którą udało mi się rozwiązać i jakoś doprowadzić, że niektóre programy, które da się przekompilować, można je uruchomić na tej emulacji, żeby działały prawidłowo. No nie wiem, powiedzmy na przykład EUAE da się uruchomić na przykład na Pegasusie, ale trzeba zmienić procesor na G3. No ale jeżeli mamy dostępny G4, no to przy emulacji, no to włączamy G4 i nam to się to nie wyświetlało. Więc zaczęło się od tego, że coś takiego zrobiłem. Później oczywiście brakowało mi coś, żeby otworzyć jakieś media, film jakiś. Najpopularniejszym jak gdyby programem do odtwarzania filmów, pomijając, że są już nowsze, Motion i DVD Player, jest M-Player, ale z wyjścia wideo, jakie on oferował dla samej emulacji, ona korzysta z bardzo słabej karty graficznej. Silicon Motion tam 502, jeżeli dobrze się nie mylę, to jest karta przemysłowa, ona tam nie ma za bardzo dużej możliwości. Jedyną rzeczą, którą dałoby się zrobić, to uruchomienie tego właśnie SDL-a z M-Playerem, żeby można było wyświetlić obraz. No i od tego zaczęła się przygoda z jak gdyby rozwijaniem dalej programu M-Player, gdzie jedna osoba na forum Amigans powiedziała, że ma źródła starego portu i jest w stanie je udostępnić. No i przy pomocy tych źródeł, pomocy paru osób, na przykład Javiera, Samira oraz oczywiście Michaela, który był autorem wcześniejszego portu, udało się to przeportować i my ten projekt jak gdyby teraz ciągniemy dalej. Są tam różne pomysły, żeby to zrobić. Pomijając M-Playera. Pomijając M-Playera, to jest z takich portów, które ostatnio były popularne, też jak gdybym tam zrobiłem, to jest port ProTracker Clone na Amigę OS 4. On też wyszedł równolegle z portem na MorphOS, bo tam
jeden z deweloperów, Biword, który portował, pomógł akurat mi tam w kwestii tam problemu z Endianem, ale no, czasami jest tak, że wielcy się biją na górze, amigowcy, morfowcy i się piorą, a ci mniejsi to się zawsze między sobą jakoś tam zawsze dogadają i różne porty tam powstają i między sobą sobie pomagamy. Jeszcze z jakiego softu? Też był problem z no, gra z Amigi klasycznej, Rig Dangerous. Rig Dangerous jest port na Amiga OS 4 od Huno, ale on też bazuje na wersji biblioteki SDL1 i no nie działałby na tej emulacji, musiałbym zmieniać procesor. Działałby na emulacji Amiga OS, działałby na emulacji Amigi 1 XE, ale Pegasus jest jak gdyby troszeczkę szybszy i bardziej popularny, więc trzeba było coś z tym zrobić. Więc zrobiliśmy też port z Javierem nowego X-Dangerousa na SDL2, który działa, wygląda trochę lepiej, bo port Huno jest taki bardziej, on jest przerobiony chyba z innej wersji, on jest taki bardziej, grafikę ma polepszoną, a to jest taki bardziej Jakby z Game Boya wygląda, nie? To Tak. mówimy o... Huno zrobił port RIG-D i to jest jakiś inny port, a był jeszcze port X-Rig, ale to jeden z pierwszych portów na Amiga S4 z 2004 czy 2005 roku i on mógł faktycznie nie działać, Tak. nie? Tylko... On nie działa, ale od Huna też nie działa. Od Huna też nie działa, bo on nie wyświetla Ale grafiki. Musisz ten od zmienić Huna nie procesor był przy emulacji, ale nie mogę na teraz... SDL2 robiony? On był też na SDL1? Nie, na SDL1. On jest stary, on jest chyba z 2015 roku, dobrze kojarzę? Nie, 2018, on się chwali chyba. Musiałbym sprawdzić na stronie, ale nie pamiętam, ale wiem, że nie działa. Więc to był taki motyw, żeby też to zrobić. No i fajnie, bo wyszła taka wersja taka typowo klasyczna, bo wygląda identycznie jak na Amidze klasycznej, więc fajnie się gra. Tam nawet joystick supportuje, więc można sobie, jeżeli ktoś ma Amigę nowej generacji, można spróbować sobie odpalić i pograć, jeżeli ktoś ją dalej lubi. No ale myślę, że... Nie, to była kultowa gra, Rig Dangerous. Tak, no, mega kultowa. No, no dobra, Mufa. No tak, no bo wspomniałeś tutaj o M-Playerze i też wspomniałeś powiedzmy o zaletach Morphosa, no ale ja tu wspomnę o zaletach Amiga OS, czyli o UVD, czyli wsparciu sprzętowym dekodowania wideo przez GPU i wiadomo, że komercyjne odtwarzacze wideo takie jak DV Player czy Emotion mają to wsparcie i jest pytanie, czy jest szansa, żeby darmowy M-Player miał wsparcie dla tej biblioteki dekodującej, tak żeby praktycznie filmy 4K można było oglądać bez zajętości procesora. M-Player głównie się opiera na FMPEG-u, to on jak gdyby obsługuje to wszystko związane z dekodowaniem obrazu. On tam ma swoje tam części jak gdyby kodeków, ale to są tam mniej znaczące rzeczy. Jest port M-Playera tam z nieoficjalnymi patchami, który da się uruchomić na Linuxie, na przykład na jakimś starym Intelu, bo to głównie chodzi o samo API, to jest oparte na WAPI. Tak samo to, że Emotion działa dobrze na Amidze nowej generacji, też jest spowodowane tym, że jego dekodowanie, główna część dekodowania nie jest wykonywana przez procesor komputera, tylko przez kartę graficzną. I do tego służy właśnie te WAPI, które wymyślił Intel i później dostosowano przy porcie tych bibliotek do Amigi OS 4.1 w Enchanted Software, jeżeli dobrze kojarzę, 2.0 albo 2.2, nie pamiętam teraz dokładnie. Da się to zrobić, trzeba to po prostu przeportować. Już tam podjęliśmy pewne próby, tam nawet chyba na OS 4 Depot jest prośba o pomoc, bo sam M-Player na Amidze OS 4 już robi wszystko to, co trzeba, czyli FFmpeg wyśle do biblioteki, która zajmuje się jak gdyby tym sprzętowym dekodowaniem, informację, że potrzebuje to, czy obsługujesz, tak, brakuje jeszcze tylko wyjścia, ale myślę, że jeżeli znajdzie się osoba, która nam pomoże, to da się to zrobić, będzie dostępna. Konkurencja zawsze jest lepsza niż jak gdyby jeden program dostępny. Jeżeli będzie dostępny, nawet po ukazaniu się ostatniego M-Playera, on ma taką funkcję, że można sobie przeciągnąć jak gdyby film na doka i można go bezpośrednio tworzyć. Tego chyba nie ma Emotion, z tego co pamiętam, i nawet to, że M-Player to ma, to już tam
nawet to, że ten player ma, to widziałem już tikety na Emotion, żeby coś takiego dodać, więc konkurencja zawsze tak. jest lepsza niż jeden Chociaż program. pewnie Zawsze będziesz daje miał jakiś- trudność z implementacją tego, no bo ty jesteś skazany na SM502, który jakby akceleracji sprzętowej nie ma, więc cała nadzieja chyba w tym Hansie de Ritterze, że zrobi ten sterownik wirtualny do QM-u, wtedy to by nabrało jakby mocy. Tak, ja to nie robię dla siebie jak gdyby, ale to ja też samego employera nie robię, bo to jest, tam lista osób, które to jest cała historia Amigi nowej generacji, tam jeżeli rozwinie sobie readme, kto kiedy co przy tym dłubał, to jest dużo osób. I teraz też tego nie robię sam, pomagają nam ludzie, pomagają nam różni testerzy, głównie Javier Oliva, który tam jest znanym programistą. On też ma tam osoby, które nam współpracują, na przykład Kevin też testuje i da się to zrobić, tylko brakuje nam wyjścia, wyplucia tego ekranu. Mam nadzieję, że ktoś nam pomoże, ktoś ogląda, zna się, zapraszam na Amigans, jest tam wątek, można sobie przeczytać i doczytać. Okej, teraz pytanie ode mnie. Po ostatniej premierze tego tabora całego, wspaniałego, czyli A1222, jak ty się zapatrujesz na rozwój systemu i w ogóle, jak ty się na to zapatrujesz? Co się wydarzyło? Co się wydarzyło po premierze tabora? No, wydaje mi się, że jest trochę zawodu. To nie chodzi o to, żeby komuś obrzydzać, żeby tego sprzętu nie kupił. Jeżeli ktoś chce, na pewno są osoby, bo można przeczytać na przykład na forum Modmufy, że są osoby chętne, które chcą to kupić. Bardzo fajnie, niech sobie kupią, będzie im to dobrze służyć na możliwości tego sprzętu. Problem jest taki, że wraz z pojawieniem się tabora wzrosła cena Amigi X5000. Ja była dla mnie nieosiągalna, teraz jest dla mnie jeszcze bardziej nieosiągalna. No, ja mam to samo. Dokładnie to samo, nie? Ja bym chętnie kupił X5000, ale samą płytę, nie? Nienawidzę tej obudowy, nienawidzę całej reszty. Samą płytę chętnie łyknę i sam ją obuduję, nie? No na przykład ja jestem ostatnio fanem nowych procesorów w komputerach Mac. No ja mam tutaj Maca Mini, ja go w ogóle nie słyszę, to w ogóle nie prądu, w ogóle... Tak, on jest pasywny, no. Mhm. Tak, ale chodzi, samo X500 jest fajną, jest najlepszą Amigą, to trzeba powiedzieć. To X5000 jest najlepszą Amigą nowej generacji, jaka wyszła. Wracając do tematu, jak się na to zapatruję. Nie wiem, czy jest jakaś nowa Amiga na horyzoncie, która ma wyjść. Ma wyjść wspomniany przez Mufa jakiś prototyp laptopa oparty na PowerPC, ale kiedy powstanie, co powstanie, nie wiadomo. Więc zostają nam te sprzęty, które teraz mamy, czyli Czyli archaizm generalnie hardware'owy, ale mega super dla Amigi software'owy. Albo zostaje nam jeszcze emulacja, która nie da się ukryć. Sprzęt, który teraz mamy, za 2-3 lata będzie już trochę bardziej przestarzały. Jeżeli uruchomimy tą samą emulację na tym samym procesorze, na przykład na nowym jakimś tam Macu albo nowym Intelu, będzie działał szybciej. Więc zostaje nam jak gdyby sama emulacja, nic innego nam nie zostaje. Na dzień dzisiejszy nie widać perspektyw, żeby można było coś zrobić z całą Amigą X5000. Na pewno warto ją kupić, na pewno warto ją używać, ale wydaje mi się, że emulacja jest drogą nieuniknioną do rozwoju Amigi. Chociaż wejdę ci teraz w zdanie po ostatnim odcinku mojego przyjaciela, gdzie pokazał odpalanie softu z klasyka na Amidze nowej generacji. Zapraszam do odcinka 23. No kurde, powiem ci szczerze, że mnie to tam podkręciło, nie? I jakby QEMU jest super, ale ja jednak bym chciał hardware, nie? No bo... Ja to tylko... Tak. Ja to tylko uściślę, nie że my nagrywamy ten odcinek w momencie, gdy odcinek 23 nie jest jeszcze publikowany, więc tu Marek nie zna tego materiału, ale w momencie, gdy wy będziecie to oglądać, to oczywiście odcinek 23 będzie już na YouTubie. A wracając do tematu, Marek, w takim razie jak mówisz, że czymś, co jeśli tabor nie rozrusza, a wygląda na to, że nie rozrusza jakby rynku Amiga
wtedy, nie ma no, szans. czy powiedzmy widzisz szansę właśnie w takim emulatorze, który tak jak Amitlon by po prostu startował z kopyta, żeby nie było systemu jakby Linux czy Windows, tylko żeby botowało się to z QEMU i żeby to było, nie wiem, obrandowane jakoś tam, Amiga, coś jakaś tam i żeby takie coś, czy jest takie coś możliwe do zrobienia, taki emulator samobotujący się, którego można by zapakować i puścić do ludzi i może to by jakby Rozpropagowało Amigę. NG. Znaczy na pewno da się to zrobić, to nie jest problem, bo QEMU jest open source'owe, można do tego wykorzystać tak samo jak wspomniałeś jakieś mini dystrybucje Linuxa, żeby po prostu się odpalała. Był kiedyś chyba Milton, Tak, dobrze, tak, Dobrze no. myślę? Tak, Amiton. Tak, on miał w sobie też chyba emulację Way, ona się odpalała. Tutaj też nie powinno być problemu. Największym problemem będzie różnica między na przykład WinUAE a QEMU, to jest to, że WinUAE ma GUI jakieś tam, które można obsługiwać. Tutaj mamy wszystko linię poleceń i trzeba to wszystko z linii poleceń jakoś zrobić. No ale to nawet lepiej. Nie, no to tak, tu wrócę do może tego komputerka, którego pokazywałeś, Remik, niedawno, DA500 Mini. Właśnie To też startuje z buta, jak rozumiem, ale i tak swoje GUI ma, że w razie czego gdzieś tam coś chcesz pokonfigurować, to wciskasz jakiś magiczny klawisz na tym padzie czy gdzieś i możesz tam coś pozmieniać, nie? Więc być może faktycznie takie GUI tak. w takim komputerze, nawet jakby on sam botował, ale gdzieś tam takie opcjonalne GUI łatwe dla przeciętnego Kowalskiego jednak byłoby zasadne. Natomiast mi się wydaje, że gdybym ja coś takiego miał robić, powiedzmy, nie wiem, był Trevorem Dickinsonem i chciał zrobić coś takiego, wpuścić na rynek, to ja bym raczej bazował na SAM 460, a nie na Pegasosie, bo tam to jest, jak mówimy, najłatwiejsze, nie? A powiedziałeś, że prawdopodobnie będą w przyszłych wersjach emulatora QEMU poprawki, które zwiększą wydajność emulacji SAM, która teraz kuleje względem tam Pegasosa. Tak, jeszcze wrócę do tego GUI, bo nawet GUI samo nie trzeba by było zrobić. Weźmy taką, ja jestem bardziej z systemów Linux, użytkownikiem bardziej. Instalacja Debiana, zwykła. No jeżeli by się włożyło za pierwszym razem płytę, tak samo jak instalacja, on prosi o różne preferencje, na przykład wytworzenie dysku albo coś. Po drugim zbotowaniu ma wszystko, mamy pełną emulację, można było coś takiego zrobić. Dobra, a wracając do twojego pytania, no która emulacja? Tak? Dobrze zrozumiałem pytanie? Tak, dobrze. Która emulacja? No SAM 460. Tak, od wersji QEMU 9, które ma wyjść, jak nie będzie poślizgu w kwietniu, na początku kwietnia powinno być. Potem jest ewentualnie deweloperzy mają jakiś tam poślizg, jeżeli są jakieś błędy, to tam opóźnienie jest 2-tygodniowe, już jest w miarę szybsza. Ty testowałeś chyba, jeżeli testowałeś to tak powiedziałeś chyba we wrześniu samego instalacji sama. 8.0 albo 8.1 QEMU, ale no ten sam względem Pegasusa to była masakra, tak. Nie? Jeśli chodzi o wydajność. Tak, tam w QEMU jako główny opiekun jak gdyby maszyn, bo tam maszyn jest w QEMU, emuluje się bardzo dużo i są opiekunowie poszczególnych maszyn, jak gdyby, bo to są maszyny. Bo to odróżnieniu od WinUAE maszyny, na przykład z Pegasus, uruchamiamy w QEMU i możemy uruchomić na tym na przykład MorphOS-a, Linuxa albo Amigę. To są maszyny. WinUAE jest sprecyzowany tylko i wyłącznie na uruchomienie samego systemu amigowego. Więc główny opiekun, tam Zoltan Balaton jest oczywiście innymi deweloperami, bo on opiekuje się maszyną, ale całymi tym różnymi takimi rzeczami związanymi z procesorem, emulacją, różnymi rzeczami inni zrobili coś takiego, że sprofilowali trochę tą emulację tego procesora, że działa szybciej. Są tam błędy, no ale bo przy update'cie Final Edition 2 są problemy, więc jeżeli ktoś by testował QEMU 9 samym, najlepiej zostawić je na update'cie 1,
dograć, nie trzeba dogrywać, przepraszam, nie trzeba dogrywać Silicon Motion, bo jest na płycie, ale trzeba dograć nowszą wersję sterownika z OS4 Depot, który został wydany, bo tam jest ograniczenie na płycie instalacyjnej do sama, jest chyba starsza wersja. Chyba mniejsza, maksymalna rozdzielczość była ograniczona, mi się wydaje. Tak, 1440, a tam mamy już możliwość chyba do ponad 2000 ton i też działa zdecydowanie szybciej, bo jeżeli dostaniemy update 1 z Final Edition, dostaniemy chyba aktualizację tego sterownika, który jest na płycie z samym, ale on się inicjuje strasznie długo, on się inicjuje chyba z 30 sekund, on tam szuka różnych rzeczy, to zostało wyeliminowane, więc jeżeli ktoś by chciał, sam na QEMU 9 powinien działać, update 1, instalujemy sterownik z OS4 Depot i powinno nam działać. Przeglądarka na pewno Odyssey działa zdecydowanie szybciej, można uruchomić na przykład Emplayera, coś tam zobaczyć, oczywiście nie w 4K, ani tam w super rozdzielczościach, ale da się. No i nie wiem, na przykład rozmawialiśmy o różnych portach, ProTracker to on też działa bez problemu, o dziwo, więc można sobie, jest problem z tym, że nasza karta w QEMU, która jest emulowana aktualnie, nie jest jak gdyby jest prostą kartą 2D, więc jakieś tam magiczne, szybkie ruchy myszką albo coś powodują obciążenie procesora, ale jeżeli tym nierównie wszystko działa, można sobie też tylko że coś tam. A słuchaj, bo QEMU jakby korzysta z jednego rdzenia, tak? I tu podstawą jest bardzo szybki rdzeń. Tak. I rozumiem, że jeśli masz, a dzisiaj każdy ma wielordzeniowe procesory, to można sobie odpalić QEMU dla Pegasusa, dla Amigi One i dla SAM jednocześnie na kompie jednym i nie powinno to zwalniać. No, jeżeli mamy dużo nowych rdzeni, nie wiem jak to wygląda w Windowsie, ale chyba jest na tyle dobry system, że też to powinno działać. A na Macu i na Linuxie nie powinno być problemów. Odpalasz po prostu 3 emulacje, każda obciąża jeden rdzeń, zostają ci tam te wolne rdzenie, system sobie gospodaruje, możesz uruchomić 3. To jest bardzo pomocne dla deweloperów, bo ostatnio dużo deweloperów Amigi OS 4 przenosi się dla prostoty pisania programów po to, żeby uruchomić emulację, bo są w stanie odpalić szybko maszynę, szybko przetestować swój program. Start samej emulacji trwa, nie wiem ile, 15 sekund na takim Macu. Zawiesi się coś, pyk, pyk, zrobimy sobie backup dysku, robimy coś, kopiujemy, a uruchamianie X5000 nie należy do najszybszych no chyba Tabor ostatnio z tego co widziałem się fajnie uruchamia, ale temat Tabora... Tak, najwolniejsze jest X1000, jeśli chodzi o botowanie, no ale to już tam na marginesie. Dobra, Remik, walić kolejne pytanie. No dobra, ja teraz... Tak, dokładnie. Słuchaj, bo wiadomo, że Aminet jest moim źródłem wiedzy dla Amigi klasycznej, bo ja jednak jestem klasykowcem, który, daj Boże, za chwilę będzie NG, bo wszystko się do tego skłania. Zapraszam do instalacji emulacji. Okej, ale teraz zapytam się o OS4 Depot. Dlaczego nie wrzucasz swoich jakichś tam produkcji i tak dalej? Znaczy ja ogólnie piszę programy dla siebie, no to tak, wspomniałem wcześniej, czegoś mi brakuje, coś robię. Jeżeli jakaś osoba jest zainteresowana, to może korzystać, może to opublikować, kontaktuje się. Głównym problemem z programami dla Amigi OS, przynajmniej dla mnie, dla emulacji, jest coś takiego, że potrzebna jest osoba, która to przetestuje. Bo jeżeli u mnie to działa na emulacji, na moim jednym samie, nie wiadomo jak to się zachowa. Czasami spotkałem się z takim problemem, że Coś działa pod emulacją, a nie działa na hardware'ze. Ale na jednej emulacji działa, na drugiej też nie działa i to trzeba to sprawdzić. I osoby, które mogą to sprawdzić i są najczęściej to są osoby które są zainteresowane, żeby program był gdzieś upubliczniony albo coś. No i są takie osoby i zgłaszają się i to opublikujemy. Nie mam jak gdyby możliwości, mogę to gdzieś ewentualnie na forum opublikować, ale nie chcę brać odpowiedzialności, żeby ktoś za mnie jak gdyby klnął na mnie, że coś publikuję, a jest złe i nie powinien tego publikować. Jeżeli ktoś chce, ja przyznaję się, emulacja nie jest najlepszym sposobem na to, żeby działał najlepszy sprzęt. Jest dedykowana do osoby, która korzysta z realnego sprzętu, to niech tej osobie działa. Więc zachęcam, że jeżeli gdzieś tam ktoś coś zobaczy na moim GitHubie i chciałby, żeby to przetestował, jeżeli
przetestuję, da kilku osobom ten. Ja nie mogę wziąć za to odpowiedzialności i nawet nie. Okej. Już rozmawialiśmy, że największą bolączką, no i tu chyba każdy się zgodzi, w tym i ja, Amiga S4 największym brakiem jest brak przeglądarki internetowej, nowoczesnej. No ale ja bym chciał jeszcze, żebyś wymienił 3 inne programy, które według Ciebie no, najbardziej przydałyby się na dziś na Amiga S4. To powiem dyplomatycznie tak. Przeglądarka, przeglądarka, przeglądarka. Reszta... No, Przeglądarka, przeglądarka, przeglądarka. to jest podstawa. Każdy komputer, który do wszystkiego praktycznie wymaga przeglądarki. No powiedzmy sobie szczerze, jeżeli mamy program mailowy, możemy użyć w przeglądarce. No fajne jest, jeżeli jest klient. No klient też może być, ale przeglądarka to jest podstawa wszystkiego w dzisiejszych czasach. No i ja tutaj swoją cegiełkę dołożę, że tego też mi cholernie tutaj brakuje w tym Amiga OS 4, ale z drugiej strony oglądając materiał Mufy przedostatni, no kurde, zakochałem się w tej Amidze nowej generacji i no kurde, dajcie przeglądarkę, kupuję nawet za te miliony koron egipskich. No dobra, walisz ostatnie pytanie. Mam nadzieję, że... Nie, mów. Ja mogę przerwać. Mam nadzieję, że Amiga, że tabor zostanie. To by było dobre. Mam nadzieję, że zorientują się, że trzeba wydać pewną ilość sprzętu, może trochę poniższych, trzeba żeby ją rozpropagować. I miejmy nadzieję, że cena zmaleje. Też chętnie bym kupił. Okej, Mufa, mówisz, że to nie ostatnie pytanie, więc jedziesz. No, myślę, że plany na przyszłość, nie? Nad czym obecnie pracujesz, co zamierzasz, czego możemy się spodziewać z Twojej strony w najbliższym czasie? Przeglądarki? Nie, przeglądarka to chyba tylko Kasej bym mógł zrobić, ale nie wiem, czy akurat teraz ma czas na takie rzeczy. A poważnie, no na razie to jest tak, że dokańczamy tam port, bo ja tam piszę swoje, ale też Javier tam pomaga mi dużo. Robimy, tam musimy trochę dopracować pewne rzeczy. Employer temat nieskończony, no a reszta wychodzi w planie. Jest tak, że pomysły na różne programy wychodzą Dla nas to jest przyjemność, na przykład dla mnie to jest przyjemność, że ja sobie coś tam tworzę i coś robię i mamy Jasne. tam kontakty i czasami wyskakują różne głupie pomysły może dla niektórych, ale potem są rozwijane, na przykład tak jak wspomniałeś o tym OpenFooderze, to też wyskoczyło tak, że robiliśmy coś, a skończyliśmy jeden temat, bo tam na przykład ten deget był testowany, ktoś tam zaproponował, na przykład sami zróbmy to. Wysport, no dobra, no nie działa, a zróbmy z głupoty, to zobaczymy. Jak nam się uda, to nam się uda. Nie będziemy żałować, żeśmy nie spróbowali. No i dalsze plany, na razie nie ma dalszych planów. Na razie jest skończyć to, ale znając życie, jak będziemy mieć ochotę, chęć, Pewnie. na pewno będziemy mieć coś wyskoczyć. Czyli coś żyj robić. dniem dzisiejszym, nie martw się o jutro. Tak jest. Ale zwieńczając ten cały temat, powiem wam, przyjaciele moi drodzy, że my tak samo robiąc z Mufą wywiady tutaj z amigowcami, no to poznajemy tak świetnych ludzi, tak otwartych, tak ciepłych. Wow. My z Szymonem Latowskim ciągle kontakt mamy. To dla mnie to jest jakby pierwszy wywiad tutaj na naszej antenie. Kurde i cały czas wiesz, ci ludzie, którzy się tu pojawiają, tyle energii, tyle A ja takiego też supportu. jestem naprawdę, bardzo mi miło, że wreszcie poznałem człowieka z Polski, który programuje dla Amiga S4, bo takich ludzi naprawdę nie ma wielu, można ich policzyć na palcach jednej ręki, ty naprawdę... Jeszcze udrwala. Tak, i muszę powiedzieć, że no naprawdę robisz fajną robotę i naprawdę, o ile na początku pamiętam właśnie rok temu, jak się zaczęła ta moda na QEMU, to ja w ogóle tego wątku nie czytałem, w ogóle tam olewałem, mówię, co tam emulacja, mówię, było już WinUAE, No, bo ty miałeś które natywne. tam powolne jest i według mnie bardziej co niektórych zniechęciło do tej Amigi niż zachęciło swoją choćby powolnością. No ale widzę, że naprawdę to QEMU robi dobrą robotę, choćby dzięki temu, że tacy ludzie jak ty mogą wypłynąć gdzieś tutaj do naszego środowiska, zasilić się swoimi programami, swoją pracą.
i naprawdę super Super. robota. Jak mogę zakończyć jednym zdaniem, to powiem tak, że do Amigi klasycznej bardzo dużo wniosła emulacja WinUAE. Jest dużo programistów, Chyba dużo wszyscy rzeczy, dzisiaj na które są UE robione robią. pod Amigę klasyczną. Mam nadzieję, że QEMU będzie tym samym dla Amigi nowej generacji. Nowej generacji. Mhm. I Tak, oby tak. będzie. Bo przyjacielu, tak samo jak powiedziałeś właśnie o WinUAE, zwróć uwagę na jakieś tam, nie wiem, kiedy to było, tam z chłopakami z Cytadeli gadaliśmy, czyli z Kane'em, głównym programistą Cytadeli. No i on tak samo stwierdził, że na WinUAE to mu się chce to programować, bo zresetuje pyk, a na prawdziwej Amidze cierpliwość. No tak, Więc tak, no, daj Mocno. Boże, żeby QEMU był dokładnie. czymś takim dla NG, jak WinUAE dla klasyka, nie? Jeszcze na koniec chciałem Wam podziękować za bardzo fajny kanał, oglądam, szacunek. Dzięki. Oby więcej Dziękujemy. takich motyw. I chciałem też podziękować wszystkim w ogóle, że używają systemu Amiga OS, Amiga klasycznej 4.1. Zachęcam do instalacji, zapoznania się z systemem. Mam nadzieję, że przyciągniemy więcej użytkowników. Jasne, Dzięki bardzo super, za wow. super rozmowę i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Wzajemnie. Hejo.